Cześć, ja nazywam się Dawid, witajcie na moim kanale. Tym razem w ramach cyklu Piątki z Piotrem Napierałą sięgam po jego książkę, a właściwie audiobooka Mozart i jego epoka. Zapraszam. Zacznijmy może od tego, że nagrywam tą recenzję zaledwie tydzień po tym, jak miałem przyjemność być gościem podczas wywiadu, który prowadził ze mną dr Piotr Napierała. Możecie go zobaczyć również na moim kanale, do czego gorąco zachęcam. Zdaję sobie sprawę, że trwa on aż 2 godziny, ale może chociaż część z niego będzie dla Was interesująca. Dla mnie na pewno było to duże wyzwanie i jestem bardzo szczęśliwy, że spotkało się to z tak ciepłym przyjęciem z Waszej strony. No ale już nie przedłużając, porozmawiajmy o tym, o czym jest książka Mozart i jego epoka. Standardowo autorów jest 2, czyli Piotr Napierała, chociaż Lubimy czytać pojawia się już tylko jeden autor, bo w poprzednich książkach drugim autorem był wydawca całego tego domu wydawniczego Continuum. Jestem ciekaw, jaki jest jego wkład właśnie w tworzenie tych audiobooków, tudzież e-booków. No ale tym razem załóżmy, że go nie było. Trzeba tutaj rzucić dla Was, myślę, istotną informację, jeśli chodzi o długość tego dzieła. No to jest ona bardzo krótka, być może najkrótsza ze wszystkich dostępnych pozycji Piotra Napierały w ramach tego wydawnictwa. No i długość to tylko 2 godziny, więc to można po prostu pochłonąć podczas jednej dłuższej podróży. Lektorem podczas tam czytania bodajże nazw poszczególnych rozdziałów i cytatów z Mozarta jest Maciej Więckowski, jeżeli tak, nie pomyliłem jego nazwiska. Natomiast, co bardzo ciekawe, lektorką czytającą całą treść e-booka jest nie kto inny jak pani Krystyna Czubówna. Na pewno Wam świetnie znana. No i ona jakby de facto robi tą książkę, niesie tą książkę na swoich barkach. I mamy tam oczywiście standardowo całą biografię Mozarta od jego kołyski aż po grób, który oczywiście był dość szybko. To raczej nie jest żaden spoiler. No i to wszystko, jeśli chodzi o jakieś takie zarysowanie tego, o czym ta książka jest. Mamy tutaj na szczęście dużo mniejsze skupienie się na poszczególnych utworach, powiedzmy, w sensie na przykład w e-booku o Walcie Disneyu, również doktora Napierały, mieliśmy skupienie się na bardzo dużej ilości tych różnych tam dzieł, czyli tam tych filmów, tych jakichś odcinków, komiksów, były streszczana nam jego fabuła, no ale tutaj nie mieliśmy do czynienia z tym, nie mieliśmy jakiejś historii procesu twórczego, tego jak to tam było przyjęte, na czym się autor wzorował i tak dalej. To zostało nam oszczędzone.
nie było opisanego jakiegoś całego, powiedzmy, całej opery, jej fabuły. I to jakby bardziej do mnie przemawiało. Jeśli chodzi o jakieś cytaty, to standardowo przy e-bookach jest mi trudno zapisywać. Jednakże przeczytałem go na tyle niedawno, że zapamiętałem sobie po pierwsze interesujące porównanie, że Mozart był i jemu współcześni muzycy byli kimś podobnym do freelancerów i po prostu musieli cały czas żyć po prostu od roboty do roboty. One były często odległe od siebie o jakieś tam setki kilometrów. Musieli jeździć i próbować się gdzieś jakby zaczepiać, żeby jakieś tam dzieło czy zlecenie wykonać. To było interesujące. Przyznam, że o tym nie miałem bladego pojęcia. Jeśli chodzi o drugi cytat, to nie wiedziałem, czy się zachowały jakieś takie właśnie notatki pewnie, czy to z jakichś pamiętników naszego bohatera, czy być może skądinąd, ale zabawnym fragmentem jest właśnie, powiedzmy, cytat otwierający któryś z rozdziałów, nie wiem, czy trzeci czy czwarty, w którym mamy bardzo soczystą wiązankę, którą Mozart jakiemuś tam swojemu byłemu przyjacielowi zadedykował. Więc ogólnie, jeżeli posłuchacie, to będziecie wiedzieć, który to moment, bo jest to jedyny moment z wulgaryzmami w jakiejś takiej sporej ilości. Więc na pewno, myślę, rzuci wam się to w oczy. Było to trochę zabawne, ale no, ludzie są ludźmi przez po prostu tyle wieków, nic się nie zmienia. I jeśli chodzi o moją opinię na temat tej książki, no to tutaj na szczęście wracamy do wysokiego poziomu, który był już wcześniej, co jest zawsze spoko. Jest książka, żałuję bardzo, że powiedzmy rozdziały nie były przerywane jakimiś dżinglami z muzyką Mozarta, bo to myślę by się o wiele przyjemniej słuchało. Dla mnie byłoby to dodatkowy po prostu walor. Może Disneya też można by jakoś tam właśnie, jeżeli byłaby na to zgoda, jakoś tam przerwać linkami do jakichś obrazów, chociaż no to w audiobooku byłoby trudniejsze. No ale tutaj muzykę można było, myślę, dodać. Podobnie to jest ten case trochę w Kosteckim, którego recenzja pewnie niedługo wleci, gdzie tam po prostu były opisywane walki, a nie były w żaden sposób podlinkowywane te walki, mimo że tam było bardzo dużo hiperłączy w tej książce. Dla mnie to było jakieś strasznie dziwne, nie mogłem poczuć tego klimatu. Tu też mi to trochę przeszkadzało, ale nie na tyle, żeby jakby nie mieć wysokiej oceny dla tej książki. Była ona dość krótka, no ale też życie autora było dość krótkie. Interesującym dla mnie był fakt, że przez większość czasu on żył de facto nie tyle w cieniu, co był tak właśnie babysitterowany, czyli w takiej opiece żył swojego ojca najbardziej i pewnie w pewnym sensie swojej matki. Ojciec po prostu mu tą karierę prowadził przez dłuższy okres. Oprócz tego jakimś tam zaskoczeniem było to, że chociaż można było się tego domyślać, że on nie był jakimś tam bezkonkurencyjnym artystą, tylko po prostu był jednym z wielu wielkich, bo wtedy ta epoka najprawdopodobniej tak niespotykanie
wytworzyła bardzo dużo wielkich artystów muzyki klasycznej równocześnie. Więc ogólnie dla mnie 8 na 10. Solidna książka, którą możecie dostać za bezcen, czy to w Legimi, czy to po prostu gdzieś tam w Empiku, czy w innej dystrybucji cyfrowej. Zachęcam i oczywiście to wszystko. Dzięki, że jesteście i do zobaczenia za tydzień albo też jutro, jeżeli oglądacie oba cykle na moim kanale. Dzięki, cześć.